Uwielbiam słuchać tych dźwięków późną wiosną bądź latem, kiedy jest gorąco i gdy pada ten ciepły deszcz. Wtedy wytwarza się taka atmosfera nie do opisania. Po prostu 100% relaks. Nie wiem, czy znam inny album, który to samo potrafi. A albumem tym jest Tiamat Wild Honey. Tiamat powstaje w 1988 roku w miejscowości Taby w Szwecji, zaś nazwę zaczerpnęli z panteonu asyryjskich bóstw. Do 1989 roku grają pod nazwą Treblinka i wydają 3 albumy w stylistyce black metalowej. W 1990 roku ukazuje się ich debiut pod nazwą Tiamat, a album miał tytuł Sumerian Cry z wpływami death metalu. W 1991 roku wychodzi kolejna płyta pod tytułem The Astral Sleep z wpływami death thrashowymi. W 1993 ukazuje się album Clouds, a w 1994 album Wild Honey i właśnie te dwie ostatnie płyty są uznawane za szczytowe ich osiągnięcie. Tutaj mamy już stylistykę doom gothic metalową, a ja opowiem o tym drugim albumie. Słuchanie tego albumu to jak obcowanie z potęgą natury, z pachnącymi kwiatami, śpiewem ptaków, ale również z siłą zniszczenia, z burzami, ulewami, wichrami. Ktoś kiedyś powiedział, że Tiamat to taki metalowy Pink Floyd, tyle się tutaj dzieje. Mamy tutaj różne nietypowe dźwięki, różne akcenty, które są odpowiednie dla rocka progresywnego. Wild Honey to płyta wybitna, jedyna w swoim rodzaju, z mnóstwem klawiszy, chórów. One po prostu nas czarują. Do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie się od niej oderwać. Tu nie ma zbędnych dźwięków. Tą przejmującą atmosferę na albumie powoduje przestrzeń zawarta na nim. Powoduje ona, że odpływamy niemalże w mistyczną podróż, odrywając się od rzeczywistości otaczającej nas. Muzyka jest głównie w wolnych tempach i spokojna, choć czasem słychać ostre gitary, jakby zerwanie się w burzy w upalny dzień. Główny trzon utworów stanowią jednak klawisze i samplery, za które odpowiedzialny był Waldemar Sorychta z Grip Incorporated, zresztą on również był odpowiedzialny za produkcję albumu. Wokal Johanna Edlunda wcale nie jest taki słodki, jakby się to mogło wydawać. Jest raczej krzykliwy i ostry, co wprowadza swoistą drapieżność do albumu. Owszem, czasami coś zaśpiewa, wyrecytuje bądź wymelodeklamuje. Ta muzyka jest pełna głębi. To jak paleta barw, które mieszają się ze sobą, tworząc odrealnione wizje. Cieszę się, że w latach 90. miałem kasetę z tym albumem, ponieważ mam do czego wracać i stwierdzam, że w tamtych latach naprawdę tworzono genialną muzykę, czego przykładem jest właśnie ten album Wild Honey. To posłuchajmy fragmentów tego wybitnego albumu. Po początkowych śpiewach ptaków nadchodzą grzmoty w postaci ostrych gitar. Whatever That Hurts to chyba najostrzejszy kawałek z płyty. Po początkowych szeptach mamy również krzyki i ostre gitary, które prowadzą nas dalej. Również w kawałku występuje bardzo ciekawe solo. Takie powiedziałbym bardzo progresywne. Dear to kawałek traktujący o ukrytej, jeszcze nieobudzonej sile pentagramu, która jest w nas. Kawałek jest bardzo przebojowy, występują w nim chóry oraz kobiecy wokal. Gaia to prawdopodobnie najbardziej znany kawałek Tiamat i wcale się nie dziwię. Mógłby on być soundtrackiem do zniszczenia ludzkości przez potęgę sił natury. Piękne pasaże klawiszowe, wspaniałe melodie. To jest właśnie takie małe dzieło sztuki. Na koniec wyalienowany narkotyczny Do You Dream of Me. Parę dźwięków sklecionych na krzyż, spokojny śpiew. Tworzą wizję włamania się do ludzkich marzeń. I do tego to wspaniałe solo a la flamenco. Po prostu magia. Come down slowly. I'm waiting by your side. Come down carefully. I'm waiting by
golden cord down to the waking hour. Przelukajmy teraz okładkę oraz wkładkę. Powiem wam, że uwielbiam ten cover. Przywodzi na myśl gorące lato i wszechogarniającą przyrodę. Mamy na niej narysowanego motyla, są słoneczniki, maki oraz róże oraz słońce ogrzewające wszystko. A całość w tonacji pomarańczowej. W prawym dolnym rogu mamy zaś logo Tiamat i tytuł Wild Honey. Na każdej stronie wkładki jest jeden tekst do utworu na naprawdę genialnych grafikach. W ten sposób wygląda płyta CD. A na ostatniej stronie mamy wyszczególnione tytuły utworów oraz logo wydawcy. To wydanie jest z 1994 roku, czyli pierwsze wydanie tego albumu. Powiem wam, że po tym albumie straciłem zainteresowanie muzyką Tiamat. Jednak Wild Honey jest niezaprzeczalnym klasykiem, który pewnie większość z was słyszała. Jest to muzyka piękna, spokojna, melodyjna, która nawet czasami zaprasza do drzemki, co zresztą zaraz uczynię. A teraz zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!